jest to okres, w którym właściwie we wszystkich możliwych dziedzinach dokonuje się rewolucja. Przy czym, jak mówię, podstawą jest jej kulturalna rewolucja, ale wszystkie dogmaty nagle zaczyna się burzyć. Wszystko jest do dyskusji. I gdzieś wtedy jakoś ja się przenoszę na uniwerek i jakoś w tym momencie odkrywamy prohibity. Czy odkrywamy prohibity? Trudno mi powiedzieć, że są, a poza tym nagle zaczynają je wydawać. I na jakiej zasadzie. Tu można, nie trzeba mieć specjalnie pisemka. I zaczyna się czytać. I toczą się niesłychane dyskusje. Ta dyskusja na temat, kiedy się to zaczęło, co wszystko w Związku Radzieckim, to jest dyskusja, to już jest po referacie Chruszczowa, więc właśnie referat Chruszczowa. Ja powiedziałem tu, że byliśmy jakby gotowi na to, ale niemniej wstrząs był to dla mnie niesamowity. Niesamowity wstrząs. Ten referat czytano na otwartych zebraniach partyjnych. Że zebrania były tak dalece otwarte, że ja to wysłuchałem na historii. Naprzód mnie gdzieś tam ktoś, jakiś mój kolega z ZG to przyniósł, Olek Drożdżyński. I on to znał i mi to opowiadał. Potem to wysłuchałem na historii, na jakimś partyjnym otwartym zebraniu. Potem na historii oczywiście u siebie. Tam zresztą miała miejsce śmieszna, tak? Bo czy Jan Józef opowiadał historię z tym, z Braudem swoją? Tak. Otóż na tym zebraniu miała miejsce bardzo śmieszna historia, ponieważ pani o rany, jak się nazywa taki? O Jezu, taka historia. Natalia Gąsiorowska, staruszka już była kompletna. No i tam zabierał głos jeden po drugim, myśmy nie wiedzieli. Taki wstrząs, byśmy nie wiedzieli. I nagle zabrała głos Natalia Gąsiorowska. I znaczy nie wiedzieliśmy? Co znaczy nie wiedzieliśmy? Starzy też my to wszystko wiedzieli. Nie, przepraszam, zaczęła tak. Przepraszam, odwrotnie. Myśmy nie wiedzieli, zaczęła Gąsiorowska. To straszny wstrząs, nic żeśmy nie wiedzieli. I najbardziej współczuję młodym. Bo oni to szło po raz pierwszy. Oni nic nie wiedzieli. Bo my starzy tak naprawdę to żeśmy wszystko wiedzieli. Co prawda Puchatek, pan Zawadzki, człowiek KOR, znakomity pan, opowiadał mi później kiedyś, że były różne modele tego, co się dzieje w Związku Radzieckim, więc model robotnika, model jakiś taki tam, takich intelektualnych tych, oraz były takiej brukowej prasy, Czerwoniaka. I co się mówi? Sprawdził się ten model Czerwoniaka, mówi, to już nikt nie wierzył, a to wszystko się dokładnie sprawdziło. No więc właśnie po referacie Chruszczowa to już się zrobiła taka publiczna dyskusja. Dla mnie referat Chruszczowa miał taką, ja mówiłem, kult jednostki Erebor. I w tej sprawie zabierałem już głos w różnych miejscach. Chodziłem na różne zebrania. Usłyszałem, tam gdzieś będą czytać, chodziłem, żeby to jeszcze raz wysłuchać, żeby sobie uporządkować. Zresztą to był niewątpliwie niesłychany, ale już jak mówię, sama interpretacja wydała mi się uboga, nic nie wyjaśniająca. No był zły Stalin, no ale co za wyjaśnienie, jakie wyjaśnienie. No i ta kolektywizacja coraz mocniej wracała, żeby w tej sprawie dyskutowali. A przyjechał taki chłopiec Stefek Marody, którego ja znałem jeszcze z ZWM-u, też jeden z najmłodszych, chyba jeszcze młodszy ode mnie, ZWM-owiec Warszawy. I on przyjechał ze Związku Radzieckiego, z Odessy, gdzie studiował historię, do nas na ten 5. rok historii, czy 4, ja już nie pamiętam, 4. No i ja mu od razu na wstępie fundowałem objaśnienie o tym, że to kolektywizacja jest tu w gruncie rzeczy przyczyną tego wszystkiego, że rewolucja w tym miejscu się zdeprawowała, ponieważ musiała podjąć walkę z masami ludowymi. I okrucieństwo, i barbarzyństwo, rabunek, i to wszystko sprawiło, że to zostało jakby zniszczone, że to jest ten moment, kiedy jakby rewolucja upada. I on tego wszystkiego wysłuchał, strasznie przerażony, po czym jak mi to opowiedział, pobiegł do zarządu dzielnicowego Śródmieście, poskarżyć się nam. No ale towarzyszka, który się skarżył, powiedziała, a cóż ja mogę poradzić? Taki to już przyszedł czas.